Witajcie w dzisiejszym odcinku. Chiny i Arabia Saudyjska wzywają Unię Europejską, aby nie zgadzała się na konfiskatę zamrożonych rosyjskich rezerw. Ukraina zaatakowała jeden z największych kompleksów rolniczych w Rosji. Mishustin obiecał, że podniesienie podatków będzie dobre dla Rosjan. Odczuwalny spadek produkcji benzyny zgodnie z przewidywaniami. Duży zakład Gazpromu został zamknięty. Nowe dane na temat przychodów z ropy naftowej i gazu w marcu w rosyjskim budżecie. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy czaty. Jeżeli ktoś nie przychodzi na czaty dostatecznie wcześnie, to nie może sobie poczytać dowcipów. Dzisiaj od rana, chyba od wpół do, nasi widzowie wymieniali się dowcipami, więc zapraszamy, bo jest bardzo wesoło na czatach przed programem. Czat żyje po prostu własnym życiem. Cieszymy się bardzo i przechodzimy do wiadomości. Tak, piszcie, jeżeli chcielibyście mieć jakąś grupę, bo może byśmy stworzyli grupę kremlinkową. Jeżeli wam się ten pomysł podoba, to piszcie, że chcecie. Jeżeli wam się nie podoba, to też piszcie, że nie chcecie. Zobaczymy, ilu będzie chętnych i na następnym spotkaniu, najbliższym kwietniowym, pewnie poruszymy tą kwestię. A my zaczynamy oczywiście od paska. Mamy i dobre, i złe informacje, czyli zaczniemy od tych dobrych informacji dla Rosjan. Ceny ropy naftowej utrzymują się na poziomach powyżej przełamania oporu, czy teraz już wsparcia widzimy. Na horyzoncie nie ma korekty. Tutaj często pytacie, dlaczego te ceny Brent tak się teraz utrzymują. No one wcześniej utrzymywały się długi czas w niskich tych przedziałach. Nadal mamy ten trend boczny, nie ma jeszcze tego trendu wzrostowego, natomiast no tu trzeba by popatrzeć przede wszystkim na odczyty zapasów paliw ze Stanów Zjednoczonych. To jest jeden z elementów. I tu pamiętajcie, że nie wolno posługiwać się odczytami zapasów ropy naftowej, no bo one akurat bardzo często są mylne, a te paliwa są bardziej wiarygodne. No i tu odczyty, jeżeli chodzi o paliwa, no to niedobre, czyli mamy dosyć duże zużycie, można powiedzieć, a jeżeli chodzi o drugi czynnik, no to mieliśmy ostatnio spotkanie OPEC, cięcia zostały utrzymane, a więc mamy teoretycznie, jeżeli by wierzyć OPEC-owi i wierzyć Międzynarodowej Agencji Energetycznej, niedobór ropy na świecie. Dane z Chin pokazują, że Chiny cały czas kupują dosyć dużo ropy. Indie też kupują, co prawda już nie rosyjskiej tylko, natomiast też jest zapotrzebowanie. No i widzimy też, że te gospodarki, odczyty są pozytywne, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i jeżeli chodzi o przede wszystkim Azję, mówiliśmy Wietnam, bardzo dobre odczyty, Indie, bardzo dobre odczyty, Chiny takie sobie, ale pozostałe też te mniejsze gospodarki, tak jak Indonezja, czy pozostałe dobre odczyty. A te złe informacje to tak, gaz nadal nisko, no i tu będziemy o tym gazie jeszcze sporo mówić, bo szykuje się spotkanie z Wojtkiem Jakubikiem pewnie w przyszłym tygodniu, natomiast no na razie nie ma dobrych tutaj informacji, jeżeli chodzi o rosyjski gaz, a raczej złe. Jeżeli chodzi o waluty, no to znowuż mamy euro powyżej 100 i o tym dzisiaj też sobie będziemy mówić, bo te waluty, ich taka lekka zwyżka jest związana z ostatnim naszym punktem, czyli danym dotyczących wpływów do rosyjskiego budżetu. Przedstawimy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ropę i gaz, znaczy głównie o ropę, bo gaz tam już ma marginalne powoli znaczenie. Okej, możemy chyba przejść do krótkich wiadomości. Gubernator obwodu białgorodzkiego Wiaczesław Gładkow powiedział, że z powodu trudnej sytuacji operacyjnej z obwodu wywieziono już ponad 9 tysięcy dzieci. Nie powiedział, czy to chodzi, że problemy sprawiają Ukraińcy, czy Rosjanie, którzy Powiedział rzucają na obwód.
No to no i bo to powiedział tak ze względu na ataki tego rosyjskiego korpusu ochotniczego i przede wszystkim dronowanie, tak? No bo tam nie a nie tylko. bombowanie od strony rosyjskiej, bo to tam już kilkanaście A, bomb no spadło, tak, to no też więc, fakt. więc wszyscy się, Ale one wiesz, tak wiesz, w różne miejsca trafiają tego obwodu, tak? To nie ma tak, że w jakieś jedno specjalne, tak trochę są jakby przypadki. trafiali w jedno specjalne, to by oznaczało, że celują. Wiesz, no a tak jak lecą gdzieś, no Wiesz, oni to może celują na przykład w Charków, a wypada im Białgorod, tak? tak. Bo No, wiesz, można się przejęzyczyć w czytaniu. nie no, ktoś leci, patrzy, o, duże miasto, dobra. Tak, nie? No. Tak, wiesz. No. Dobrze, a my sobie przejdziemy, słuchajcie, do następnej informacji. Około tutaj, jeżeli jesteśmy przy tym Białgorodzie, 1500 osób odmówiło opuszczenia Grajworonu i okolicznych wiosek. A więc widzimy tutaj, że mamy z jednej strony, ponieważ te dzieci to przymusowe, tam nie ma jak gdyby dyskusji. W przypadku natomiast pozostałej ludności daje się wybór. Mhm. Znaczy mogą odmówić wyjazdu. Okej. Nie będzie szybkiego zniesienia antyrosyjskich sankcji, nawet jeśli zostaną osiągnięte porozumienia polityczne. Tak powiedział Iwan Timofiejew, dyrektor generalny Rosyjskiej Rady Spraw Międzynarodowych. To dobra informacja. Tak, i tu widzimy, że Rosjanie faktycznie zaczynają się szykować na powrót Związku Sowieckiego z ich problemami oraz z siłą tego tworu, że tak powiem, ponieważ wydaje się, że wcześniej niż Zachód wprowadzą dodatkowe sankcje. Tak? Wiesz Wszystko co, na to jest coś takiego, że wskazuje. jak rodzice gdzieś jadą na wycieczkę za młodu, to mają taki sentyment i później dzieci zabierają w to miejsce, żeby im pokazać. No to Myślę, że Putin tak samo, tak? Chce tak, pokazać, jak było pokazać fajnie. dzieciom, jak było fajnie. No ale on nie ma, nie no, znaczy ma dzieci, no dobrze. Federalna Służba Antymonopolowa wystosowała list do amerykańskiego Apple'a z żądaniem wyjaśnienia, dlaczego systemy płatności zbliżeniowej MirPay, SperPay, Tinkoff Pay i tak dalej, będziemy wymieniać wszystkie banki teraz, i inne rosyjskie firmy są blokowane na urządzeniach firmy. Poinformowano o tym rankiem 4 kwietnia przez służbę prasową FAS-u. Ciekawe, co im Apple odpowie. Myślisz, Sekretarz że odpowie? Żartowałem. Sekretarz prasowy prezydenta Rosji, Pieskow, nazwał nieprawdziwą wypowiedź prezydenta Ukrainy Załęskiego o rzekomo planowanej dodatkowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Wcześniej ukraiński przywódca powiedział, że Rosja przygotowuje się do kolejnych 300 000 osób w czerwcu. Pieskow zaprzeczył, no to szykujemy się na czerwiec. Tak, a w związku z tym władze Kubania zwiększyły kwotę jednorazowej wypłaty do 1 000 000 rubli dla personelu wojskowego i wszystkich ochotników, którzy podpisali umowę z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej od 1 kwietnia. Tak powiedział gubernator Kontratyw. Okej. Kontratyjew. Premier Ukrainy natomiast Szmychal wezwał rodaków, którzy wyjechali za granicę, do powrotu do ojczyzny w celu podpisania kontraktu z siłami zbrojnymi Ukrainy lub pracy na rzecz uzupełnienia budżetu kraju. Myślę, że się nie uda. Myślę, że jednak jak wyjechali, to już zostaną. Nie wrócą. No zobaczymy jak to będzie przeprowadzone. Mamy wiele tych ustaw w końcu, które ułatwią mobilizację, szczególnie ta ustawa, która będzie powodowała, że ci, co już dostali odroczenie i kategorie, jeszcze raz muszą się stawić, a więc trzeba będzie albo jeszcze raz płacić, no albo iść do tego wojska. No bo tutaj mamy ponowne komisje lekarskie dla wszystkich, którzy już uzyskali przez ostatnie 9 miesięcy tą czasową niezdolność. A my mamy, słuchajcie, następną informację z Węgier. Węgry mówią, że nie wezmą udziału w pracach NATO nad koordynacją dostaw wojskowych na Ukrainę. Minister spraw zagranicznych Węgier Szijjártó na spotkaniu z kolegami państw sojuszu w Brukseli tak powiedział. Obecne dostawy wojskowe na Ukrainę są koordynowane przez Stany Zjednoczone, ale pojawiły się propozycje przekazania tych funkcji NATO i o tym też będziemy mówić więcej w Globalu, na który już serdecznie zapraszamy w sobotę.
Finlandia wyśle na Ukrainę 23 pakiet pomocy wojskowej o wartości 188 milionów euro. Tak podało biuro prezydenta Finlandii. Mamy też informacje z Czech. Kraje zachodnie zakupiły ponad 300 000 pocisków artyleryjskich dla Ukrainy poza Unią Europejską. W sumie planowany jest zakup 800 000 takiej amunicji w pierwszej transzy, tak powiedział minister spraw zagranicznych Jan Lipavski na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO. Obecnie do tak zwanej czeskiej inicjatywy przyłączyło się około 20 państw i zebrano $1,5 miliarda, czyli zebrano wszystko, co było potrzebne, jeżeli chodzi o tą pierwszą transzę. Czesi rozbrajają wiemy też szpajki, już oczywiście, Czesi organizują kiedy są te dostawy, tak, a więc tutaj sytuacja niedługo się zmieni też na froncie. Czesi zostaną liderem Europy, jak tak dalej będą robili. Szajki, wiesz, te szpiegów rozpracowują, broń dostarczają, umowy podpisują. No proszę, brawo. Stoltenberg ponownie obiecał Ukrainie członkostwo w NATO, ale nie podał ram czasowych. Tak, no trudno, żeby też podawał, natomiast widzimy, że cały czas ta propozycja jest na stole ze strony sekretarza, no tu na pewno część krajów będzie w przyszłości przeciwna. Rada Federacji zatwierdziła ustawę gwarantującą żonom zmarłych uczestników operacji specjalnej zachowanie pracy przez rok oraz od daty śmierci męża. No myśmy to omawiali chyba kiedyś w Jaruskim, że szykują się, no i teraz jest podpisana, tak? Tak. No to okej. To będzie dziwny rok w tej pracy. I tym zaocznym żonom też, to wszystkim żonom. Tak. Są te oficjalne i są te zaoczne żony jeszcze. Duży pożar wybuchł w strefie przemysłowej w Rostowie nad Donem. Służba prasowa Głównego Zarządu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji w obwodzie rostowskim poinformowała, że pożar miał miejsce w hangarze i został zlokalizowany na 1000 m². W wyniku pożaru nikt nie został ranny, ale nie ma informacji, co się paliło. No, nie chcą podać, co się spaliło. Prokuratura zorganizowała kontrolę przestrzegania wymogów bezpieczeństwa pożarowego, podczas której oceniane będą również działania uprawnionych organów. No i tak się nic nie dowiedzieliśmy. I tak to się zakończy. Dobrze, zanim przejdziemy do materiałów takich dłuższych, to chwila na konkurs. Pawle, jeżeli możesz podać pierwszy człon hasła, pamiętajcie, kubeczki, kto pierwszy, ten lepszy, regulamin konkursu pod materiałem, a ja czekam na pierwsze słowo. Czechy. O, dobrze. Zapisuję sobie, żeby nie zapomnieć. I przechodzę do dłuższej informacji. Słuchajcie, Chiny, Arabia Saudyjska wzywają Unię Europejską, aby nie zgadzała się na konfiskatę tych zamrożonych rosyjskich rezerw. Kraje, które Moskwa nazywa przyjaznymi, wzywają Unię Europejską, aby nie konfiskowała tego majątku. Sama Unia Europejska po długich dyskusjach zdecydowała się przeznaczyć na pomoc Ukrainie wyłącznie zyski generowane przez rezerwy Banku Rosji. Bruksela nawołuje jednak do konfiskaty razem ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Belgia zaproponowała wykorzystanie tych aktywów jako zabezpieczenie emisji obligacji. Przedstawiciele Chin, Arabii Saudyjskiej i Indonezji, bo o nich wcześniej nie mówiliśmy, prywatnie zwracają się do Unii Europejskiej, aby nie zgadzała się na prośbę Waszyngtonu i Londynu. I słuchajcie, kto to powiedział? Polityko, klasyka, cytując 4 anonimowych urzędników znających sprawę. Kraje te, zdaniem jednego z urzędników, są niezwykle sceptyczne wobec tego pomysłu, obawiając się jego wdrożenia, gdyż będzie to precedens. W samej Unii Europejskiej obawiają się
precedensu, który mógłby podważyć zaufanie inwestorów do euro i zmusić ich do mniejszych inwestycji w Europie, w papiery wartościowe, a tym samym zachwiać statusem europejskiej waluty jako rezerwy. No i tam artykuł jest później dłuższy, natomiast anonimowi urzędnicy i Gazeta Politico skłania mnie do tego, aby przerwać po prostu cytowanie dalej tego artykułu i powiedzieć, że to może być znowu wrzutka. Znaczy ja mam propozycję ogólnie Politico, żebyśmy już przestali cytować, ja nie rozumiem to jest popularności tej To jest ważne, żeby gazety mówić. i jakości, raczej mierności tego, co oni publikują już od wielu, wielu lat. Tak? Naszym zadaniem jest, walczenie z No taką dobrze. wrzutką, więc podajemy wam i uznajemy to za wrzutkę rosyjską. Tak, ta gazeta jest jak gdyby znana z bardzo wątpliwej jakości tych swoich informacji. Już nie chcę się odnosić do tego. Oczywiście czasami też jest coś prawdziwego, tak? Natomiast tak. Tutaj prosiliście, żebym przypomniał pierwszy człon hasła, to Czechy. Okej. Jeżeli ktoś nie usłyszał dobrze, a my sobie przejdziemy, słuchajcie, do podziękowania. Dziękuję, że jesteście i wspieracie. Widzę, że przybywa nam osób na YouTubie. W tym momencie mamy więcej osób wspierających na YouTubie niż patronów. Zachęcamy do wspierania na Patronite, a my sobie przejdziemy do następnej informacji, która, słuchajcie, dotyczy tego, co się nie pojawiło chyba w polskich przynajmniej mediach, chociaż może i się pojawiło, a ja nie zauważyłem, bo mało je śledzę. Siły zbrojne Ukrainy zaatakowały jeden z największych kompleksów rolniczych w Rosji. To jest Agro-Belogroje w obwodzie białgorodzkim. Drony, tak naprawdę jeden dron wystrzelony z obwodu charkowskiego zrzucił na terytorium przedsiębiorstwa 4 ładunki wybuchowe w wyniku kilku eksplozji. Wśród jednej z nich ranny został 41-letni pracownik, który znajdował się w pobliżu fermy trzody chlewnej. Firma Agro-Belogoroje to jeden z 10 największych kompleksów rolniczych w Rosji. Jest największym producentem wieprzowiny w obwodzie białgorodzkim. Firma zajmuje się również hodowlą bydła mlecznego i produkcją pasz. Firma, co ciekawe, znajduje się na liście organizacji tych ważnych, jeżeli chodzi o przemysł właśnie ten obronno-wojskowy. W związku z atakiem sił zbrojnych Ukrainy na obwód białgorodzkich tutaj od jakiegoś czasu Bloomberg akurat informuje, że produkty spożywcze będą drożeć, w szczególności kurczaki, natomiast ten atak prawdopodobnie również tą sytuację pogorszy. Agencja zauważa, że obwód białgorodzki jest głównym dostawcą produktów rolnych w Rosji. Region odpowiada za 14% całkowitej produkcji zwierzęcej i drobiarskiej kraju. To dużo, tak w miarę mały jednak region. Według Bloomberga w rosyjskich regionach graniczących z Ukrainą wzrost cen żywności jest przynajmniej o 5 punktów procentowych wyższy niż w Moskwie. Jeśli uderzenia na nich staną się regularne i częstsze, inflacja może rozprzestrzenić się na sąsiednie regiony. I tutaj już widzimy pewne przyspieszenie, nawet w tym Rostatowym. Co prawda Rostat dwoi się i troi, żeby ono nie było duże, natomiast w stosunku do 7,4, które podawali, mamy teraz 7,6 na ten moment, jeżeli chodzi o tą inflację roczną. No i tutaj teoretycznie nie widać wpływu stóp procentowych, no bo ta inflacja powinna spadać, a nie rosnąć. No i pod znakiem zapytania jest obniżka tych stóp procentowych, chociaż w drugiej połowie roku, chociaż wydaje się, że jest przesądzona ze względu na tutaj żądanie ze strony Władimira Putina, żeby taka obniżka została wykonana. Natomiast obwód białgorodzki jest kluczem do bezpieczeństwa żywnościowego Rosji, a zakłócenie w rolnictwie doprowadzi do wzrostu cen żywności w całym kraju, tak ostrzega ekonomista Aleksander Isakow. Według niego w związku z atakami mieszkańcy Białgorodu mogą zacząć masowo wyjeżdżać do innych regionów,
co może doprowadzić do wzrostu nie tylko cen żywności, ale popytu i cen mieszkań i innych towarów w całej Rosji. No zobaczymy, jak to będzie, bo na razie to część odmawia tych wyjazdów, część wyjeżdża, natomiast te ataki nie są jeszcze tak dotkliwe, jak mogłyby być. Tak, tu jest kombo, że w Nie parówkach będą rozumiem. trociny z fabryki krzeseł, z mojej fabryki krzeseł. Zostawcie fabrykę krzeseł Mateuszowi, niech coś ma, tak? To niech na porówki nie idzie, no. Słuchajcie, tu jeszcze nie wspomniane było w artykule, że to jest no, ewidentnie przyfrontowy obszar i ewentualne karmienie wojska. To zapewne z celów logistycznych musi odbywać się z dosyć bliskich terenów Tak. i jeżeli trzeba będzie ściągać gdzieś mięso czy cokolwiek do wyżywienia tej armii z dalszych regionów, no to też jest kolejne zapchanie logistyki. Więc to też ma sens, jeżeli chodzi o tą ofensywę, którą Rosjanie chcą przygotować sobie letnio-wiosenną. No to osłabienie Filip ich... pisze tutaj, Filip Mazur, że mówiliśmy, że afera wieprzowa się opóźnia. Tak, wczoraj mówiliśmy. No No i Ukraińcy mówią, to mamy trzeba tak- przyspieszyć. Przyspieszyć, tak, no. Bo Kremlinka już dała znak zapytania kilka miesięcy temu i czekamy i Czekamy i jeszcze nic się nie dzieje. No tak, jeżeli by te kompleksy były atakowane i to jeszcze w kilku miejscach. Swoją drogą, no nikt tam pancyra raczej nie postawi, ani żadnej opelotki, ani systemów antydronowych. ja nie wiem, czy świnie sobie poradzą z obsługą pancera. Znaczy właśnie, no nie powiedzieliśmy, bo tutaj były tylko dane dotyczące ludzi, nie wiemy jak jeżeli chodzi o trzodę chlewną, jakie w ogóle są straty i tak naprawdę co było celem, bo wydaje się, że użycie 4 ładunków w coś jednak Ukraińcy celowali, żeby ten zakład wyłączyć. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zna się na tym i na tych hodowli tej trzody chlewnej i wie, co w takim zakładzie można uszkodzić oprócz tych świń i co jest kluczowe dla takiej produkcji, to niech da nam znać, bo my po prostu na tym się totalnie nie znamy. Tak. Ale tak. widać, że jakiś zamysł był w tym. Może też coś Rosjanie ukrywali. Tego nie wiemy. Uderzone. Tak, więc może to informujemy. też w tych hangarach oprócz zwierzątek coś jeszcze było, tego też nie wiemy. Tak, tutaj piszecie, że świnie tam drony składały. Może też tak być, nie wiemy. W Ja sobie każdym wyobraziłem razie, tą linię produkcyjną i te wieprze, te tak. Dobrze, Dobrze, bo robi się Jaruski, a Jaruski w sobotę. Będziemy Tak. pewnie dzisiaj kręcić. Widzę, że Mateusz jest w Ja doskonałym jestem humorze, a dzisiaj my sobie gotowy. przechodzimy Ja jestem dzisiaj gotowy. do tak. następnej informacji. Słuchajcie, poważna sprawa. Premier Rosji Miszustin obiecał, że podniesienie podatków będzie dobre dla Rosjan. Planowana podwyżka podatków w Rosji, która wpłynie także na dochody osób fizycznych, powinna przynieść dobro obywatelom Rosji, powiedział w środę premier. Według niego system podatkowy powinien nie tylko zapewnić przepływ środków w celu rozwiązania problemów krajowych, ale także regionalnych i zmniejszyć nierówności. Prezydent poinformował nas, abyśmy przemyśleli podejście do modernizacji naszego systemu fiskalnego w celu bardziej sprawiedliwego podziału obciążeń podatkowych w stronę osób o wysokich dochodach. Więc chciał prezydent powiedzieć, że przez 2 dekady swojego rządzenia nie zauważył tego niesprawiedliwego podziału i teraz mu się tak zeszło, żeby to zweryfikować. I tu informacja, że przede wszystkim chcą oczywiście opodatkować bardziej ludność bogatą. I to jest dokładnie to, co mówiliśmy, że będzie, czyli będą wprowadzać tak, ale aby najpierw od tych najbogatszych, biedni jeszcze przyklasną, a potem w dół. Dodał, że nadchodzące zmiany w przepisach podatkowych muszą przede wszystkim działać na korzyść ludzi, gospodarki i całego naszego kraju, czyli wystarczyłoby zakończyć wojnę. Myślę, że dużo z tych rzeczy można by było rozwiązać bez zmiany systemu podatkowego. Rosyjski budżet potrzebuje pieniędzy, które oprócz wojny z Ukrainą będą musiały sfinansować obietnice wyborcze Putina na łączną kwotę 15 bilionów rubli.
bilionów, nie milionów. Tych oczywiście nie zrealizują, ale w artykule muszą podać, aby było, no bo musi być jakaś, wiecie, nadzieja. Dlaczego te podatki są wyższe? No bo trzeba zrealizować obietnice. I tak jak śmialiśmy się, że to było majaczenie starego dziada z tymi obietnicami, że one są nie do spełnienia, no to ma to cel socjologiczny i to widać teraz. No bo to, co obiecał, to teraz podwyższamy podatki, no bo chcemy spełnić te obietnice. No, a pójdzie to na wojnę oczywiście. Masz coś do dodania? Tak, że w sumie Rosja się zmienia podczas tego konfliktu i to drastycznie. Myślę, że powinniśmy o tym zrobić komentarz, bo wydaje się, że Europejczycy nie chcieli wprowadzać do końca sankcji na towary zachodnie, natomiast widać, że Putin wcześniej czy później doprowadzi do tego, że te towary zachodnie przestaną płynąć do Rosji. Będzie problem oczywiście, co z tymi chińskimi zrobić, ale też będzie próba moim zdaniem ograniczenia i takiej koreanizacji, to o tym wielokrotnie mówiliśmy i pełnej autarkii idziemy w tym kierunku, pomimo że nie ma tych satelitów. No ale te satelity może właśnie siłą militarną należy podbić, tak? No bo one nie chcą do tego rosyjskiego miru. Mówiliśmy o tych kartach płatniczych, że wszyscy uciekają, no ale też Azja Centralna, Kaukaz próbuje się powoli wyrwać z tego rosyjskiego uścisku. Azji Centralnej się udaje, Kaukaz jeszcze śpi, ale tam zawsze może się obudzić. A my, słuchajcie, przejdziemy do skutków dronowania. Bo tutaj pokazało się dużo informacji, część nieprawdziwych, a więc warto je sprostować i podać dane, jak obecnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o produkcję benzyny. Mamy, słuchajcie, odczuwalny spadek produkcji benzyny zgodnie z przewidywaniami. Rosyjskie rafinerie ropy naftowej zmniejszyły produkcję benzyny w ostatnim tygodniu marca o 12% w porównaniu ze średnią z lutego i to są dane Rostatu. Spadek produkcji paliw spowodowany jest uszkodzeniami instalacji rafineryjnych w wyniku ataków dronów, czytamy tutaj w raporcie Rostatu. Produkcja benzyny w Rosji w ostatnim tygodniu marca wyniosła 110 tysięcy ton dziennie, co oznacza spadek właśnie o 12% w porównaniu ze średnią z lutego. Produkcja oleju napędowego, no tutaj się udało, a więc mamy tylko spadek o 3,5%. Natomiast pamiętajcie, że to jest przy tych zapowiedziach już od lutego, że pozostałe rafinerie zwiększą tą produkcję, żeby wyrównać te straty i przy zapowiedziach premiera Nowaka, wicepremiera, który mówił, że w tym momencie pozostałe rafinerie zbilansują tą utraconą produkcję, tak? Czyli te moce wolne. Mówiliśmy, że będzie około 20, ale to zakładaliśmy, że utrata to jest 20, tak mniej więcej. Ale nie liczyliśmy tego, że pozostałe zaczną produkować więcej, nie? Tak, nie zatrzymają się i tak dalej. Tak, bo tutaj się próbuje oczywiście to robić, natomiast gdzieś powiedzmy w połowie to się udało zrobić, natomiast sytuacja w pierwszym tygodniu kwietnia będzie na pewno gorsza, bo tutaj w ostatnim tygodniu marca jeszcze nie mamy jak gdyby wszystkich tych ataków, które się gdzieś na koniec marca dopiero skumulowały. Bo jak gdyby prognozy na pierwszy tydzień kwietnia mówią o kolejnym kilkuprocentowym spadku w stosunku do tego, co było właśnie w ostatnim tygodniu marca. Rosyjskie rafinerie ograniczają produkcję benzyny głównie z powodu uszkodzeń instalacji przetwarzania pierwotnego w wyniku ataku ukraińskich dronów. Nie udało się wyrównać całkowicie spadku, pomimo deklarowanych przez rząd wolnych mocy przerobowych pozostałych rafinerii. Rynek krajowy nie zauważył jednak jeszcze niedoboru benzyny ze względu na zwiększone zużycie zapasów, a także gwałtowny wzrost importu z Białorusi. Uruchomienie jednostki AVT-6 w rafinerii w Niżnym Nowogrodzie planowano na koniec marca, jednak pracownicy koncernu nie są w stanie powiedzieć, kiedy zostanie uruchomiona. Start AVT-6 w Rязaniu, który miał nastąpić 3 kwietnia,
nie wiadomo kiedy nastąpi, również jest przełożony na czas nieokreślony. Start AVT4 w Riazaniu nastąpił, ale nie są znane szczegóły mocy produkcyjnej w tym momencie linii. Rosjanie twierdzą, że do naprawy użyto rosyjskich komponentów. Akurat ta była robiona przy współudziale głównym, bo to była ta starsza, a szóstka była ta teoretycznie na zachodnich. W rafinerii ropy naftowej w Kujbyszewie obie jednostki przerobu pierwotnego mają zostać uruchomione około 8 maja, choć i ta data wydaje się optymistyczna. Naprawy wymaga również linia AVT6 rafinerii ropy naftowej w Syzran. Szacowana data uruchomienia to 14 czerwca. Tak jak mówiliśmy, uruchamiane są wcześniej niedziałające linie i tak w Syzran ma zostać przywrócona stara linia AVT5, która była od lata 2023 bezczynna. Tutaj w przypadku pozostałych rafinerii nie mamy danych. Rząd zakazał planowania remontów tych planowych do końca czerwca w pozostałych rafineriach. Wszystkie obiekty, które zostały uszkodzone, zostaną oddane do użytku. Tak powiedział wczoraj minister energetyki Nikołaj Szulginow. Rosyjskie koncerny naftowe zwiększyły dostawy na rynek wewnętrzny kosztem zgromadzonych rezerw. W rezultacie po gwałtownym wzroście cen hurtowych w połowie marca benzyna na giełdzie Spimex spadła w ubiegłym tygodniu, jednak w tym tygodniu wzrost cen został wznowiony m.in. ze względu na atak dronów na rafinerię w Niżniekamsku 2 kwietnia. No i cały czas mamy. No i znowuż gdzieś tam wracamy do okolicy 66 tysięcy za tonę 95 i 92, bo akurat one są w podobnej cenie. Tak, ja jeszcze uzupełnię, bo mam kolejną informację. Duży zakład Gazpromu stanął. Zakład Ja będę miał uzupełnienie do twojej. No to się będziemy wzajemnie uzupełniać, dlatego ten program jest tak dobry. Zakład przeróbki gazu w Astrachaniu stanął w miejscu. Zakład przetwarzający kondensat gazowy oraz produkujący benzynę i olej napędowy dla południowych regionów Federacji Rosyjskiej przestał przetwarzać surowce 31 marca, podają źródła branżowe. Według nich zakład wymagał nieplanowanych napraw, których termin nie jest jeszcze znany. Astrachań przestał w niedzielę dostarczać paliwo. W tym tygodniu będą go naprawiać. Spróbują wystartować w niedzielę 7 kwietnia, no ale zobaczymy. Takie nieprzewidziane naprawy wymagane to po prostu co, przycisnęli i sprzęt nie wytrzymał? Nie, tam wiesz co, poszedł rurociąg. Ale sam poszedł? Znaczy, wiesz, Gdzie ja nie poszedł? byłem. Okay. Znaczy został uszkodzony rurociąg. Być może niewłaściwy, raczej awaria niż sabotaż. I wszystko wskazuje, że tak, jeżeli chodzi o produkcję oleju napędowego, to ją uruchomili. W przypadku benzyny mają ją dzisiaj uruchomić. Aha, dzisiaj. Więc oni jak gdyby twierdzą, że oni już to, wiesz, awaryjnie. No ale to też pamiętaj, że to może się okazać, bo bardzo często są linie uruchamiane, natomiast nie ma pełnej mocy produkcyjnej. A to jest tak awaryjnie, że jak takie koło zapasowe, tak, że ono jest 2 razy węższe i możesz jechać tylko 60, no okej. Tak. A więc tu często tak było w przypadku na przykład ilskiej rafinerii, no i wielu tych wcześniejszych przypadkach, że oni na przykład, nawet w tym Riazaniu, którą uruchomili, tą 4, no wszystko wskazuje, że nie na pełnych mocach, które miała wcześniej. Natomiast dlaczego? No pewnie trzeba zestroić parametry, robione to jest awaryjnie, gdzieś na szybko, no nie mogą dać tych samych obciążeń, bo im po prostu to nie wytrzyma, a więc na przykład wiesz, na 1/3 dają obciążenia i licząc, że jakoś to będzie działać. Trochę to tak wygląda, jakby to wiesz, taśma i próba jakoś załatania tej sytuacji na już. I często tak jest i tak prawdopodobnie było w Czerepowcu, tak, odnośnie tego wielkiego pieca, który teraz pewnie stanie na kilka miesięcy, no bo awaryjnie próbowali coś tam, wiesz, działać i nie wyszło i stwierdzili, że albo pogorszyli jeszcze sytuację i wiesz, i teraz muszą liczyć się z półrocznym, bo tak mniej więcej jak czytałem,
I nawet też w komentarzach tak podawaliście, że to jest kilka miesięcy, czytałem w tych rosyjskich branżowych, no to trzeba liczyć się, że na przykład ten wielki pies to tak pół roku będzie remontowany. Trzeci rok wojny, wiesz, kluczowa huta, tak, i remont, no taki pech. Okej. Widać, że próbują, nie? Że to nie jest tak, rozkładają ręce Tak, i nie, koniec, tak, wiesz, no tutaj cały czas, wiesz, nawet z tymi, no wiesz, to przywracanie tych starych linii, zwiększanie tych mocy, nawet ten Astrachań właśnie więcej produkował z tego kondensatu, oni tam próbowali, bo to nie jest rafineria, tylko to jest, oni jak gdyby przetwarzają kondensat ten gazowy. I to jest jak gdyby produkt uboczny, podobny jak na przykład w Ust-Łudze, tak? Ważny zakład, pomimo że mało robią, to ważny, szczególnie jeżeli chodzi o niektóre frakcje tego kondensatu. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka domieszka, która często jest właśnie dodawana do tych wysokojakościowych właśnie paliw. O, tak to nazwijmy. Okay. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do ropy naftowej. Tak, bo mało jeszcze dzisiaj było, a więc będzie nowe dane. Tak, przychody z ropy naftowej i gazu w marcu w rosyjskim budżecie. No i zaczniemy od tych dobrych informacji, którymi Rosjanie się na początku chwalą. W marcu dochody budżetu federalnego z ropy i gazu przekroczyły te z lutego o 40% i wyniosły 308 miliardów rubli. Jeżeli ktoś nie wie, jak to przeliczać, bo tu często nas się pytacie, żebyśmy podawali, no słuchajcie, macie na dole ten pasek, no i tam mniej więcej możecie założyć, że 1 euro to jest 100 rubli, tak, więc możecie sobie tutaj bardzo łatwo to przeliczyć, tak, że mamy te 13 tutaj miliardów euro. No i tutaj wydaje się, że to jest kwota wysoka, natomiast taki skok opłat ma charakter wyłącznie kalendarzowy. Cała podwyżka tutaj ma na całą podwyżkę ma wpływ dodatkowy podatek dochodowy AIT, które koncerny naftowe płacą nie co miesiąc, ale 4 razy w roku. My kiedyś o tym mówiliśmy, tam mamy 3 podatki, tak, cło eksportowe, właśnie MET, podatek od kopalin, który jest podstawowy, oraz ten dodatkowy, który jest płacony od dochodów 4 razy w roku, właśnie kwartalnie. Co gorsza, w marcu, jeżeli popatrzymy na szczegółowe dane, w porównaniu z lutym, pobór głównego podatku od ropy naftowej i gazu, czyli tego MET-u, spadł o 22%, czyli o 219 miliardów rubli i tym samym ten podatek wyniósł 803 miliardy rubli. I to pomimo, zwróćcie uwagę, wyższej ceny ropy Urals. W lutym, przypomnijmy, kurs Urals. Dlaczego luty? Dlatego, że firmy obliczają podatki na podstawie wcześniejszego miesiąca, natomiast kurs Urals, ten średni w lutym, który był brany do rozliczeń podatkowych, wyniósł średnio $68 wobec 64, tak? Z poprzedniego miesiąca, tam jeszcze już pomijam ten wskaźnik, ten Brent, żeby już Wam nie mieszać dalej w głowie, natomiast powodem obniżenia podatku od wydobycia kopalin, no to jest ponad 20%, taki duży, to był nie tylko zauważalny spadek produkcji, ale również nowelizacja ordynacji podatkowej i o tym mówiliśmy, nie wiem dlaczego u nas wszyscy o tym zapomnieli, w styczniu 2024 obowiązywała podwyższona stawka podatku od wydobycia kopalin dla ropy naftowej, a w lutym już tego nie było, niemniej również spadł wolumen, tak? No i mamy jak gdyby 2 czynniki, co spowodowało spadek tego podatku. Natomiast Uralsowi pomaga obecnie wysoka cena ropy WTI i Brent. W kwietniu z tego względu przychody od wydobycia ropy mogą dać większe dochody budżetowi, jednakże sytuacja branży znacznie się pogorszy, no bo tutaj pamiętajmy o tym, że mamy sytuację, że firmy płacą podatek i budżet ma dochody z podatku, a nie ze sprzedaży, bo często jest to mylone, tak? Sam budżet i Rosja nie sprzedaje, sprzedają to firmy.
naftowe i te firmy naftowe płacą za to podatek i to z podatków utrzymuje się budżet. I teraz natomiast w przypadku firm sytuacja się pogorszy ze względu na nieplanowane remonty oraz częściowy zakaz eksportu produktów naftowych. No tutaj mamy głównie tą benzynę oraz zmniejszony wolumen diesla. Nie bez znaczenia jest też sytuacja odnośnie wydłużenia czasów płatności i problemów z rozliczeniami walutowymi i o tym wielokrotnie mówiliśmy. W związku z tym Ministerstwo Finansów spodziewa się dodatkowych dochodów z ropy w kwietniu. W środę zapowiedziało również zakup walut obcych i złota w rezerwach, jednakże jest to tylko pusta zapowiedź, ponieważ Bank Rosji musi jednocześnie wykonywać sprzedaż odzwierciedlającą wydatki z Narodowego Funduszu Dobrobytu w wysokości 12 miliardów rubli dziennie. W rezultacie regulator nie będzie kupował, ale nadal będzie sprzedawał walutę obcą na rynku tym walutowym, co prawda w nieznacznej ilości, około 600 milionów rubli dziennie. Niemniej należy odnotować, że wpływy podatkowe z ropy poprawiają znacznie płynność budżetu, choć płynność firm surowcowych jest realizowana ze wcześniejszych oszczędności, czyli firmy jadą na tym, co wcześniej udało im się uzyskać. 2-3 dekady zysków. No, 2-3 dekady zysków, no nie. No wiesz, budowały te majątki, rozrastały się. Majątki Gazprom, prywatne tak, i te majątki prywatne raczej nie będą ruszane, natomiast pamiętaj, że będą ruszane te oszczędności, które na przykład udało się uzyskać w 2022 roku, bo już były ruszane w 2023 i teraz jeszcze jest jakaś poduszka finansowa. Ja mam do Ciebie pytanie, bo nie wiem, czy widzowie pamiętają, Narodowy Fundusz Dobrobytu zamieniał aktywa płynne na stałe, na niepłynne często akcje, Taki właśnie Midas. taki Midas, tylko odwrotny. Zamieniał na aktywa właśnie akcje firm, między innymi tych naftowych. Teraz te firmy naftowe dostają mocno po kieszeni, czyli w pewnym momencie mogą trafić na kryzys i ich wartość zacznie pikować w dół, a Narodowy Fundusz Dobrobyta jest napchany właśnie tymi akcjami. Czyli to będzie później ta część, wiesz, niepłynna w formie tych akcji będzie strasznie szybko spadać na wartości. Czy dobrze myślę? Wiesz co, tak, ale tam w Narodowym Funduszu Tak, najwięcej ważą. Już tak, ktoś proponował, najwięcej... żeby taki kubek zrobić z twoją twarzą. Tak, masz rację, ale. Tak i nie. Tak i nie, ponieważ tam ważą akcje Sberbanku najwięcej i Aeroflot. I jeżeli chciałbyś patrzeć, jak się będzie zmieniała wartość funduszu, no to możesz sobie spatrzeć na głównie Sberbank, tak, no bo to jest taki duży kolos. Dobra. Potem jeszcze masz pocztę, ale poczta źle sobie radzi, nie? To masz jeszcze zegarek, jak spojrzysz, ponad 40 minut, więc musimy kończyć. To w czasie się zmieściliśmy. Tak, ja podaję drugą część hasła i nie będzie skuchy tym razem. Podam całe i możecie pisać. Powinny mieć dostęp do morza. I to będzie nasze hasło na dzisiaj. A czyjego morza? A to już niech sobie wybiorą, w którą stronę chcą się rozrastać. Dobrze, proponujemy Adriatyk, no ale to zobaczymy. Tak. My ze swojej strony dziękujemy, życzymy miłego czwartku i widzimy się o godzinie 17. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.